Drogie panie i szanowni panowie, melduję posłusznie, że sprawy mają się następująco. Otóż wczesnym rankiem wyjechaliśmy ze Sztokholmu i jedziemy na szwedzką północ. Jeszcze nie na tę ekstremalną północ, czyli nie w miejsce, gdzie przez drogę przebiegać będą stada reniferów popędzane przez malowniczo odzianych samów. Jedziemy mniej więcej 450 km w tamtą stronę świata, nad Zatokę Botnicką, do regionu, który nazywa się Höga Kusten, czyli wysokie wybrzeże. Jest między -7 a -10 stopni na zewnątrz, bo różnie termometr w różnych miejscach pokazuje, ale co najważniejsze, jest błękitne niebo, jest pełne słońce, no i jest pięknie. Droga momentami całkowicie biała, ale się jedzie. No i jak tam będzie? No jak to jak będzie? Będzie bombowo. Zresztą sami zobaczycie. Stopy dumnie stawiam na ziemi należącej do pierwszego celu mej podróży. Wyspa Hemse, Zatoka Botnicka, niemal całkowicie w tym miejscu zamarznięta, wąziutki przesmyk, ale jest szczęśliwie tor wodny i tym torem wodnym przebija się prom, który wozi ludzi na wyspę, przywiózł i mnie. A po co mnie tu przywiózł? No to już za chwilę zobaczycie. Po tamtej stronie wyspy, tam gdzie prom, mieliśmy malutką odnogę Zatoki Botnickiej, a tutaj mamy cały jej ogrom. Co jest po drugiej stronie? No Finlandia i Rosja. Więc co na tej wyspie kiedyś było? No twierdza, fortyfikacje, zimna wojna, lęk przed Sowietami i kompleks z 50. lat, kompleks militarny. No bardzo podobna historia jak na wyspie Vis. Zresztą nieco to podobnie wygląda. To taki Vis po zlodowaceniu. I co teraz tutaj jest? Atrakcja turystyczna, bo to wszystko już nie działa. To wszystko można zwiedzać. To jest miejsce kapitalne i dojmująco piękne. A jak się jeszcze można w pokojowych zamiarach oprzeć o armatę, to świat wygląda zdecydowanie przyjemniej. Jesteśmy oczywiście poza sezonem, bowiem sezon zimowy akurat tego miejsca nie dotyczy. Tutaj nie zjeżdża się na nartach, ani się na nartach nie biega. Ale wyobraźcie sobie, że jesteście tutaj latem i chodzicie. To jest naprawdę wielki kawał rzeczy do spacerowania. I jak się zmęczycie, zobaczcie, knajpa. Jakże idealnie po szwedzku wpisana w krajobraz. To wszystko tutaj jest i to wszystko tutaj na was czeka.
Podejmując wspomniane spacery, nie zapominajcie wszakże i o wnętrzu wyspy. Tak jest. Jesteśmy pod ziemią, jesteśmy w wydrążonych w skałach tunelach. To dawna baza wojskowa, również w tych tunelach, wyglądająca tak, jakby wojskowi wyszli stąd przed chwilą. To jest pokój dowodzenia. Na czym polegało strategiczne położenie tejże wyspy? No, wspominałem, że Finlandia, a za nią Rosja, ale zaczęto tutaj budować pierwsze umocnienia wówczas, kiedy jeszcze Finlandia była lennem rosyjskim, czyli przed I wojną światową. Oczywiście zimna wojna to nasilenie szwedzkich obronnych inwestycji i powstało to, co teraz widzimy. To jest ogromne. To miało ogromne znaczenie również dlatego, że pobliska miejscowość Härnösand to jeden z najgłębszych portów w tym rejonie Szwecji. Więc gdyby rosyjska inwazja miała przyjść z morza, no to pewnie właśnie tutaj. Służył tutaj nawet król. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. W tamtą stronę mamy 260 metrów, w tamtą stronę mamy 160 metrów. Wszędzie możecie być oprowadzeni, wszystko możecie zobaczyć, a zobaczyć to naprawdę ze wszechmiar warto. Tak wyglądały żołnierskie sypialnie, a żołnierzy stacjonowało tutaj 360. To był również bunkier przeciwatomowy. No, po Hiroshimie i po Nagasaki zaczęto drążyć te tunele tak, by mogły wytrzymać atak jądrowy. No, wszystko wygląda rzeczywiście, jakby ci żołnierze przed chwilą stąd wyszli. Mamy skandynawski, szwedzki pewnie tytoń do rzucia, mamy faję, no i mamy tam nawet pana w uniformie, który sobie drzemie. Na samym szczycie tego wzgórza mamy działa. Działa oczywiście konstrukcji Boforsza, jak powiedzieliby Szwedzi. Ich zasięg rażenia to przeszło 20 kilometrów, no do 18 wielka celność, więc to była niezatapialna forteca, jak to skalista wyspa. Architektonicznym symbolem całego regionu Höga-Kusten jest ta oto budowla. Most, ale jakże piękny i jakże długi, porównywany kształtem do Golden Gate. Dla nas wszakże ważniejsza informacja poza rzuceniem okiem na most, co zawsze się przyda, jest mianowicie taka, że w miejscu, gdzie kiedyś spali tego mostu budowniczowie i gdzie kiedyś były baraki, teraz jest hotel i porządna restauracja. Most liczy sobie 1800 metrów długości i oddano go do użytku w roku 1997. I rzecz jasna, znacznie przyjemniej go podziwiać z restauracji. To miejsce, ten kompleks restauracyjno-hotelowy nazywa się Höga-Kusten i jest znany z podawania miejscowej kuchni, to znaczy lokalne składniki i nowoczesne wykonanie. Dobra, to jest przystawka i chcę pokazać wam ją z bliska. Mamy tutaj renifera, tak, to jest mięso z renifera, to jest wszystko podane na tutejszym chrupiącym, płaskim pieczywie. Do tego mamy pire selerowe, o tutaj w środku, i mamy pire z czerwonej porzeczki. A jakie to jest? Renifer dobrze zrobiony to jest naprawdę bardzo przyjemna rzecz. Bardzo dobre. No a to jest naprawdę delikatesik. Zacznijmy od mięsa. To jest mianowicie łoś, tak jest. Łoś, który był wolno gotowany metodą sous vide. Do tego mamy brusznicę lingonberries, do tego mamy
Coś w rodzaju babki ziemniaczanej. Zobaczcie w przekroju, jak to wygląda. Te ziemniaki są starte, ale nie na miazgę, bielutkie, a wszystko uzupełnia sos. Sos ze smardzami. Tak, tutaj smardze nie są pod ochroną, więc można je zbierać. U nas są pod ochroną, ale na przykład już na Słowacji nie są. Zobaczcie, smardze to obok trufli i prawdziwków najlepsze grzyby. Cudowny aromat. No i teraz zobaczcie, to jest mięciunie, sos śmietanowy, bardzo intensywny, bo już czuję to w nosie. Wyśmienite, naprawdę wyśmienite. No i lokalne piwko, również Hega Kusten. Zobaczcie, to wszystko niezwykle do siebie pasuje. Można. Nowy dzień i nowe wyzwania, moi drodzy. Oczywiście cały ten region to Höga Kusten, ale subregion nazywa się Nordingra, a miejsce, które będzie naszą bazą przez najbliższych dni kilka, to Pele Abergsgarden. To jest nasz budynek. Zwróćcie od razu uwagę na jego kolor, zresztą pozostałych również. Charakterystyczna szwedzka czerwień, tak zwana czerwień faluńska. Dlaczego faluńska? Ano dlatego, że w Falun wydobywano niegdyś miedź i przy okazji pozyskiwania miedzi pozyskiwano również pigment, który dodawano do farby. Rzecz jasna, przed wiekami rybacy używali również rybiej krwi i rybich wnętrzności. Ale to było bardzo dawno temu. Zatem zobaczcie, tutaj śpimy. Ale różne narody mają swoje różne higieniczne natręctwa. No na przykład mieszkańcy dawnego Imperium Osmańskiego od klasycznych sedesów wolą dziurę w ziemi z miejscami na stopy nad nią. Grecy i Bułgarzy nie pozwalają do toalet wrzucać zużytego papieru toaletowego, tłumacząc się wąskością rur kanalizacyjnych. W Anglii mamy słynne 2 krany, więc żeby uzyskać wodę o normalnej temperaturze, musimy zatkać umywalkę i pomieszać wodę, bo z jednego kranu leci wrzątek wyłącznie, a z drugiego leci lód. Narody łacińskie, nawet jeśli łazieneczka jest malutka, nie mogą obejść się bez bidetu. A co mają Szwedzi? No, tam śpimy i tam jest również toaleta, ale tam nie ma prysznica. Prysznic jest razem z sauną w tym pomieszczeniu. I to jest całkowicie zgodne z ich koncepcją zdrowego życia i łączenia się z naturą. Czyli nawet w mróz, żeby się wykąpać, trzeba przejść stamtąd tutaj w czapce. Niczym niezmącona biel śniegu, czerń północnej nocy i faluńska czerwień. To jest piękne. Czeka mnie odpowiedzialne bardzo zadanie. Muszę coś przygotować, gdyż na zwieńczenie dzisiejszego dnia będziemy mieli polarne party na zewnątrz. Nie sztuką jest gotować, mając pod ręką składniki niemal z całego świata i mając je od tak na zawołanie. Sztuką jest zrobić coś
niemal z niczego. I to jest wyzwanie dla każdego kucharza. I to było też wyzwanie dla tutejszych ludzi. No oczywiście dzisiaj są supermarkety i tutaj również można kupić niemal wszystko. No ale kiedyś, jak przyszła zima i to wszystko było zasypane, to ludzie mieli pod ręką tylko podstawowe rzeczy. No i właśnie pokażę wam tradycyjną szwedzką rzecz zrobioną z czegoś takiego, co w każdym szwedzkim sklepie, nawet najmniejszym, w najbardziej odległej dziurze kupić można. No zacznijmy od pieczywa. Bazą tego, co zrobię, będzie to rodzaj kanapek. Jest właśnie takie pieczywo. Pieczywo w typie pumpernikla, żytnie, które można przechowywać miesiącami. No jest jeszcze oczywiście słynne chrupkie pieczywo, ale to akurat będzie lepsze na tym ciemnym. Teraz dwie rzeczy idące z konserw. Jedna z tubki, druga z puszki. Kales kawiar, czyli podwędzana ikra z dorsza. Coś, na czym wiele pokoleń Szwedów się wychowało. U nas akurat nie ma tej dokładnie ikry, ale jest bardzo podobna. Więc będziecie to mogli również zrobić w Polsce. Kolejna rzecz. Piękna swoją drogą puszeczka, bo bardzo antyczny design. Uwielbiam takie stare wzory na puszkach. Mistrzami w tym są Portugalczycy, Hiszpanie i Włosi. Ale jak widać i Szwedzi nie są najgorsi. No zobaczcie, to wzornictwo nie zmieniło się od kilkudziesięciu ładnych lat i dlatego jest piękne. Ale co w środku? Szwedzkie anchois w cudzysłowie, bo to jest zrobione ze szprotek. To jest identyczne jak nasze w cudzysłowie anchois helskie, czyli korzennie marynowane szprotki. No i do tego jajka ugotowane na twardo i posiekane, zielenina, tutaj pod postacią koperku i pietruszki. No i to już prawie wszystko. To się nazywa gubröra, czyli mieszanka starego człowieka, rodzaj pasty kanapkowej. Dobra, no więc tak, najpierw jajko, potem pasta, ile zabierze, tak by to dostało konsystencji smarownej, ale jeszcze za chwilę trzeba do tego dodać posiekane fileciki rybne. Pasty na razie tyle. Jak to będę mieszał, to zobaczę, czy trzeba pasty dodać. Więc teraz otwieram. No, po szwedzku nie mówię. Mam nadzieję, że to jest to, o co mi chodzi. To kupowałem w sklepie niewielkim i to były jedyne anchois, jakie były. No więc chyba nie są z Portugalii. Chyba są to właśnie te, o które mi chodzi. Tak, oczywiście. A pachną naprawdę identycznie jak nasze helskie. Zobaczcie na te piękne maleństwa. To nie są anchois prawdziwe, czyli nie są to fileciki z sardeli, a są to szproteczki w takiej korzennej zalewie. I trzeba ich mnóstwo wyjąć i bardzo drobno przesiekać. Pokazywałem kiedyś danie pod nazwą pokusa Janssona, czyli właśnie zapiekankę na bazie takich rybek. Kapitalne. Naprawdę, jak się to właściwie wykorzysta, to się nam odwdzięczy smakiem. Dobra, przykładam sobie miskę tutaj. I teraz muszę wytrzeć lewą łapę, bo mam ją niezwykle korzenną. I co teraz? No teraz trzeba sprawdzić konsystencję, bo zielenina za chwilę, przyprawy za chwilę, ale teraz pasta kawiorowa musi wszystko związać. Więc już widzę, że trzeba jej jeszcze dodać. To jest łagodna w smaku pasta kawiorowa, bo one mają różną smakową intensywność. W oryginalnym przepisie jest właśnie ta. U nas wybierajcie taką o łagodnym smaku. Dobra, no i teraz zielenina. Pamiętacie? Koperek, pietruszka. Sól, nein. Sól nie. Pasta kawiorowa jest słona. Fileciki są słone, więc tylko pieprz.
Szwedzi by oczywiście dodali mnóstwa białego pieprzu, a ja już nie po raz pierwszy użyję mieszanki różnych. Pieprz kolorowy, czyli czarny, biały oraz czerwony. Nie żałować tego. No i dobra, to dokładnie mieszam. Za chwilę wyczyszczę sobie nóż i będziemy działać dalej. No i teraz już w zasadzie prawie koniec. Oczywiście można też kupić takie pieczywo okrąglutkie w typie pumpernikla, no ale ja mam akurat prostokątne. No więc co? No oczywiście bez masła się tutaj nie obejdzie. Na północy je się masła strasznie dużo. Jakby to Hiszpan zobaczył, to by się złapał za głowę, ale Hiszpanie, no poza ostatnią zimą, kiedy to w Madrycie nawet było potwornie dużo śniegu, to śniegu raczej poza Pirenejami oraz Sierra Nevada nie mają. Więc tak, dobra. Zaraz będę nakładał, tylko jeszcze potrzebuję trochę szczypioreczku, który pójdzie na wierzch, drobniuteńko posiekanego, bo teraz już trzeba to tylko ułożyć, posypać szczypiorkiem. No i jeszcze mała rzecz, nie z tego kraju, ale to za chwilę. Nie z tego kraju, mianowicie, bo to będzie cytryna, no ale cytryny tutaj są od dawna, więc nawet dawno, dawno temu pewnie cytryny można było i na północy Szwecji kupić. No rzecz jasna, nie z południa Szwecji. Tam też nie rosną, mimo że tam znacznie cieplej. O, dobra. No więc to. Więc teraz szczypioreczek. Więc teraz, żeby to było jeszcze bardziej eleganckie i na raz, to na pół. I teraz czyścimy nóż. I teraz kroimy naprawdę bardzo cienko cytrynę. Jak najcieniej. Tutaj cytryny w zasadzie w każdym sklepie są również ekologiczne, więc nie pryskane, nie woskowane. I trzeba taki plasterek na ćwiartki albo nawet na ósemki. I zobaczcie, to musi być cieniusie. Tu układamy i w ten sposób gubryra jest gotowa. Czy to jest danie dla starców? No nie. To jest po prostu bardzo elegancka kanapeczka. Nasi gospodarze, państwo Mirja i Fredrik Lindströmowie. I heard that the house when we are living right now has a very long and beautiful history. Yes, it has. It was actually built in 1870. The house. And it looks the same like in 1870. I mean the red paint, red color on the wall. Yes. It's traditional. Yes, it's very traditional in Sweden, just with the white on the side and also the red. The pigment from Falun. Yes, that's right. Yes, That's absolutely correct. Yes. Absolutely. I heard that also very traditional is some kind of snack which I prepared. Yes. Gubrera. Good pronunciation. Very good very, pronunciation. good. But it was first gubrera in my life. So you have to tell me, is it right or not? Lovely. Only local ingredients. Yes. Swedish anchovies, Kalles caviar, hard boiling eggs, some dill. So you have to tell me, I like it very much, but you have to tell me, is it original or not? Yes. Yeah. How we taste. Perfect. Like original? And Absolutely. really lovely. Very nice. Really? Yes. Really tasty. So I'm half of
Swedish right now. Yeah. Yeah. Yes. And I have to tell you, I'm not sure the bread is Swedish or Finnish, but it doesn't make a huge difference. It may be Finnish. The both are good. Right. Both are good. And if it's quite dark, often it can be Finnish. They are very- Because they you are- are Finnish Yes. from origin. Yes, I'm Finnish. Great. And we have to drink something. I know, if you are in Sweden, it has to be glögg. Yes, yes, and it's lovely to show you this because this is from Blueberry Glögg, and it's local produced here, just behind here in Gårdsbutiken. So maybe Fredrik, if you are First water. yes, and it's It's already yes, prepared. we have it on the fire, so maybe you can Yeah. give to me also. Of course. And are you drinking Drinking? glögg every day or only for special occasions? I love to drink it when we are sitting like here outside and when it's warm. But we are also drinking that during the Christmas time. You know, it's a traditional. Yes, in December. Yes, yes. that's right. Without rum inside, just you can put Yes. some alcohol. Absolutely. If it's very cold. Yes, Absolutely. you can absolutely. Yes. There is both with alcohol and also without. So, But today is not cold enough. no, not cold. Tonight is not cold enough. No. Drodzy Państwo, tu jest naprawdę gorąco i wspaniale. Tak sobie tu będziemy siedzieć jeszcze ładną chwilę. No i może nawet czegoś do tego glöggu dodamy. Życie płynie tu spokojnie. Życie płynie tu naprawdę zupełnie inaczej. Ludzie są niezwykle mili, chętni do pomocy. No po prostu pełna Szwecja. It's really good. Yes.